Witamy w Międzyzdrojach. Międzyzdroje jest to małe miasteczko położone u stóp malowniczego klifu na zachodnim wybrzeżu Polski, na wyspie Wolin. Jest jednym z najpopularniejszych kurortów nadbałtyckich. Znane jako perła Bałtyku, Międzyzdroje przyciągają turystów swoim urokiem przyrody, bogatą historią i atrakcjami turystycznymi. Zapraszam na spacer z nami. Spacer rozpoczynamy od Parku Zdrojowego. Park im. Fryderyka Chopina został założony w XIX wieku. Rosną w nim efektowne okazy dębów, platany pochodzenia greckiego, żywotniki i cisy. W centrum parku znajduje się popiersie Fryderyka Chopina oraz pamięć upamiętniająca wybitnego malarza marynistę Eryka von Cedwitz, który przez lata tworzył w Międzyzdrojach piękne nadmorskie pejzaże. Warto pamiętać, że swoją popularność Międzyzdroje zdobyły przede wszystkim jako miejscowość uzdrowiskowa, której właściwości lecznicze zostały odkryte jeszcze w XVIII wieku. W 1860 roku wybudowano okazały dom zdrojowy, którym dzisiaj jest budynek Międzynarodowego Domu Kultury, i założono u jego podnóża Park Zdrojowy. W domu zdrojowym mieściły się pokoje dla gości, czytelnia, sala muzyczna i baletowa. Było to znane miejsce, do którego przybywały liczne osobistości ówczesnych Niemiec. Park przy domu zdrojowym wkrótce stał się ulubionym miejscem przechadzek dobrze sytuowanych kuracjuszy. Do parku wchodziło się stylizowaną bramą. Od 2019 roku możemy poczuć się jak dawni kuracjusze, bowiem przy wejściu od ulicy Światowida i Krasickiego stanęła metalowa stylizowana ornamentyką brama wejściowa, którą weszliśmy do tego parku na początku tego filmu. Tymczasem idziemy wzdłuż parku ulicą o nazwie Promenada Gwiazd. Ta ulica to kolejna atrakcja tego miasteczka, ale jakby tego było mało, za chwilę dojdziemy do miejsca, w którym od Promenady Gwiazd odbija w stronę morza deptak o nazwie Aleja Gwiazd. I już wchodzimy na Aleję Gwiazd. Jest to niezwykle popularna atrakcja, będąca polskim odpowiednikiem słynnej Alei Gwiazd w Hollywood. W chodniku znajdują się odciski dłoni z imionami znanych polskich aktorów i artystów filmowych, teatralnych oraz telewizyjnych. Niektóre wybitne osobowości ze świata kultury są upamiętnione nie odciskami dłoni, a symbolicznymi rzeźbami. To miejsce stanowi swoisty hołd dla polskiej kinematografii. Pierwsze odciski dłoni pojawiły się w 1996 roku. Do dzisiaj jest ich już tu ponad 200, a jeszcze są wolne miejsca na następne odciski. W 1996 roku, na początku lipca, odbył się pierwszy wakacyjny festiwal gwiazd w Międzyzdrojach. Międzyzdroje stało się letnią stolicą kultury. Goście przyjeżdżający na to wydarzenie mogli zapoznać się z wielkimi premierami polskiej sztuki, a program festiwalu cechowała różnorodność i bogactwo. Pierwsza wzmianka o Międzyzdrojach wiąże się z aktem darowizny księcia pomorskiego Bogusława I dla kapituły kamieńskiej z marca 1186 roku. Książę nadał ziemię, których teren obejmował 1/3 zachodniej części wyspy Wolin. Przez Międzyzdroje prowadził ważny szlak handlowy z wyspy Uznam do Wolina i Kamienia. Stało się to przyczyną powstania komory celnej i karczmy. Pierwsze wzmianki o karczmie związane są właśnie ze sporem pomiędzy księciem a biskupem kamieńskim i pochodzą z akt sądowych z 1554 roku. W aktach tych pojawia się po raz pierwszy nazwa wsi. Karczma ta pełniła ważną rolę handlową. Zaopatrywała podróżnych w żywność, służyła jako miejsce zebrań mieszkańców osady, była salą sądową, a także miejscem spotkań z urzędnikami księcia. W końcu XVII wieku zamieszkiwało Międzyzdroje zaledwie 15 osób. Około 1831 roku do Międzyzdrojów przybywają pierwsi wczasowicze. W 1847 roku liczące 316 mieszkańców Międzyzdroje
odwiedziło 382 letników. Urządzono pierwsze obiekty kąpieliskowe na plaży, osobno dla pań i panów. W latach późniejszych następowało systematyczne rozbudowywanie pomieszczeń przystosowywanych do przyjęcia letników. W 1901 roku rozpoczęto budowę kolei Wolin-Świnoujście, na trasie której w 1902 roku znalazło się Międzyzdroje. 1 lipca 1906 roku otwarto uroczyście 300-metrowe molo. W latach 1912 do 1913 wybudowano sieć kanalizacyjną, która obejmowała wszystkie parcele w Międzyzdrojach. Powstała także elektrownia. Kurort posiadał nie tylko pełne uroku wille i pensjonaty położone malowniczo w otoczeniu zadbanej zieleni miejskiej i przyległych kompleksów leśnych, ale również znakomite jakościowo uzbrojenie techniczne. Przyczyniło się to do wzrostu liczby turystów. W 1900 roku wynosiła ona 12 000 osób, w 1910 roku osiągnęła liczbę 17 200 kuracjuszy, a w 1913 roku 20 000 osób. W 1932 roku Międzyzdroje liczyły 3617 mieszkańców i 619 budynków murowanych. W 1935 roku ruch turystyczny osiągnął swój dotychczasowy największy wymiar w skali rocznej. Kurort odwiedziło ponownie 20 000 pensjonariuszy. Wybuch II wojny światowej zamknął w Międzyzdrojach okres, w którym był miejscowością odwiedzaną przez ludzi bardzo zamożnych, znakomicie zagospodarowaną luksusowymi willami i siecią usługową zorganizowaną na wysokim poziomie. Zniszczenia wojenne nie były wielkie. Spośród 675 budynków istniejących tutaj w 1939 roku 561 nadawało się do zamieszkania w 1946 roku. Właśnie weszliśmy na symbol Międzyzdrojów, jakim jest molo. Jest jednym z najdłuższych w Polsce. Ma ono ponad 395 metrów długości w głąb Bałtyku, oferując zapierające dech w piersiach widoki na morze oraz wybrzeże. Spacer po molo to niezapomniane doświadczenie, zwłaszcza o wschodzie lub zachodzie słońca, gdy niebo maluje się w kolorowe odcienie. Dzieje mola były bardzo burzliwe. W 1885 roku w Międzyzdrojach powstał pierwszy niewielki drewniany pomost, jako pierwszy w regionie. Kolejne molo zostało zbudowane jeszcze w 1906 roku, a 1 lipca miało miejsce jego uroczyste otwarcie. Ówczesna drewniana konstrukcja mierzyła ponad 300 metrów długości, choć inne źródła podają długość 370 metrów. Przez kolejne lata molo służyło jako przystań dla statków pasażerskich ze Szczecina i Świnoujścia. W 1913 roku silny sztorm zniszczył dużą część mola, jednak po roku zostało odbudowane. W 1914 roku saperzy ze Świnoujścia wysadzili obiekt w obawie przed desantem wojsk rosyjskich. W 1920 roku po odbudowie miało ono 200 metrów długości. W 1954 roku sztorm zniszczył niemal cały drewniany pomost. W 1961 roku w wyniku pożaru spalił się secesyjny pasaż wiodący na pomost. W 1985 roku z powodu wiatru i oblodzenia pomost został zniszczony, ze względów bezpieczeństwa został zamknięty. Cały pomost został rozebrany w 1989 roku, pozostały jedynie wieżyczki. W 1994 roku z funduszy miejskich rozpoczęto procedurę w 2 etapach odbudowy mola. Pierwszą część o długości 120 metrów i szerokości 17,5 metra oddano do użytku w 1996 roku. Drugi etap to było przedłużenie mola
do długości 395 metrów, ukończone pod koniec 2004 roku. Ostatnie 40 metrów stanowi przystań pasażerska o nośności 70 ton. 19 marca 2005 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowo odbudowanej części mola. Przejdziemy się jeszcze ulicą Bohaterów Warszawy. Jest to niezwykle malownicza i historyczna część miasta, która zachwyca swoim urokiem i bogatą atmosferą. Spacerując ulicą Bohaterów Warszawy można podziwiać zachowane zabytkowe budynki, które stanowią świadectwo dawnych czasów i historii Międzyzdrojów. Wiele z tych budowli posiada unikalną architekturę i bogatą ornamentykę, co przyciąga uwagę zwiedzających. Jak widać, większość budynków jest odnowiona, w niektórych miejscach obok starych budynków powstały zupełnie nowe. Ulica Bohaterów Warszawy stanowi więc nie tylko ważny element w krajobrazie Międzyzdrojów, ale również pełni funkcje społeczne, kulturalne, turystyczne, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z innych miejsc. Na końcu ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach znajduje się nowa drewniana promenada, która prowadzi przez malownicze wydmy nadmorskie. Ta nowoczesna infrastruktura turystyczna jest doskonałym uzupełnieniem historycznej i kulturalnej części Międzyzdrojów, oferując odwiedzającym niezapomniane wrażenia i widoki. Promenada nad wydmami została zaprojektowana w trosce o zachowanie naturalnego piękna tego miejsca, dlatego wykonana jest głównie ze sztucznego drewna i harmonijnie wkomponowuje się w otoczenie. Dzięki temu spacerujący mogą cieszyć się bliskością przyrody i unikalnym krajobrazem wydm, jednocześnie korzystając z wygodnej i bezpiecznej ścieżki. Zeszliśmy już z promenady i wracamy się do miejsca, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Ciekawą atrakcją turystyczną w Międzyzdrojach jest też Bałtycki Park Miniatur. Na jego obszarze zlokalizowane są sporządzone w skali 1:25 miniatury budowli z państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, wciśnięcia łapki w górę i napisania komentarza. Możesz też przejrzeć zakładkę playlisty i obejrzeć jeszcze inne filmy o innych miasteczkach.